Uff. Em. Cześć, jestem Michał z zespołu Cinnamon. Dzisiaj siedzę w składzie muzycznym i będę grał dla was na gitarach Fendera, starej i nowej. Stara to American Standard. Nową gitarą jest American Professional. Końcem 2016 i początkiem 2017 nastąpiła nowa era. Seria Standard odeszła w niepamięć. Zastąpiła ją seria Professional. Jak nazwa wskazuje, nie ma już standardu, teraz jest profesjonalizm. Czy jest to coś więcej niż różnica w nazwie? Dowiemy się za chwilę. Na pewno już czytaliście o specyfikacjach w internetach, więc wiecie, jakie są różnice, ale chciałem wam opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Różnice nie są super oczywiste na pierwszy rzut oka, wyglądają te gitary podobnie. No tak, to jest Stratocaster i to jest Stratocaster. Tu mamy Professional, tutaj jest Standard. Pierwszą różnicą jest gryf. Konkretnie rzecz ujmując jego profil, ponieważ zamiast Modern C znanego z American Standard dostajemy Deep C, taka gra słów. Meritum jest takie, że nasz nowy gryf Deep C jest po prostu grubszy. Nie zrozumcie mnie źle, daleko mu do SG Gibsonowskiego, który jest autentyczną łopatą, natomiast tutaj mamy taką saperkę. Jest to jednak taka różnica, która zmienia pewien sposób myślenia o instrumencie. Nie kusi do szybkich przebiegów, może dlatego, że nie umiem. Dla mnie więc idealnie jest prawdziwym, charakternym gryfem dla prawdziwych mężczyzn. Różnicą są też progi, które w standardzie dotychczas były w wersji medium jumbo. W professional dostajemy narrow tall, czyli wąskie i wysokie. Trochę bardziej skręca to w stronę vintage progów, ale są dużo wyższe niż vintage, więc nie jest to do końca nie jest to do końca to, co jest znane z vintage'owych modelów Fendera. Bałem się trochę o to, że jak są wysokie, to będę miał problem z intonacją. Coś muszę odreagowywać chyba i po prostu bardzo mocno gram na tych gitarach. Nie występuje, jakby ten efekt jest bardzo w porządku. Wszystko się zgadza. Na oficjalnym filmiku Fendera mówią, że dzięki temu że progi są węższe, dostajemy więcej miejsca, zwłaszcza, co jest istotne, w górnych pozycjach. Dla mnie nie ma jakiejś kolosalnej różnicy. Nie czuję tak, że o kurczę, ile tu jest nagle miejsca, teraz będę grał o solówki powyżej 12 progu, cały czas. Może jest to trochę odczuwalne, a może tylko mi się wydaje, bo przeczytałem o tym w internecie. Jest jeszcze jedna różnica, mianowicie wydaje mi się, że gryf Professionali jest trochę bardziej matowy, czy trochę mniej śliski niż gryf standardów. Moje pierwsze odczucie, które oprócz jakby zmiany profilu zauważyłem. Pobiegłem w internety sprawdzać, czy te gryfy się faktycznie różnią. Nie różnią się według specyfikacji. Mając nawet te dwie gitary obok siebie, nie umiem powiedzieć, czy to prawda, czy nie. Subiektywnie czuję, że ten gryf jest po prostu mniej śliski. Kolejną zmianą, która już nie dotyczy gryfu, jest trochę zmiana w elektronice. Zamiast custom shopowych pick-upów znanych z standarda dostajemy V-Mod. Nową konstrukcję Fendera, którą robił Tim Shaw. I zrobił je nie do końca typowo, ponieważ są zrobione z kilku rodzajów magnesów Alnico. W jednym pick-upie dostajemy kilka rodzajów magnesu w zależności od struny, więc jest to jakieś ciekawe rozwiązanie. Różne magnesy mają w zamierzeniu wyrównać brzmienie między strunami, ponieważ każda struna gdzieś tam brzmi swoim pasmem, ma swoją charakterystykę. Po to zresztą też pick-upy w wersji staggered, czyli z magnesami o różnej wysokości. To już wymyślili dawno. I po to też te Alnico 357 wymieszane w jednym pick-upie V-Mod. A tak naprawdę ma to też jakiś sens, jak się o tym pomyśli. Według specyfikacji jakby te pick-upy grają vintage'owo. Po vintage'owym pick-upie spodziewalibyśmy się raczej mniejszego outputu, ciemniejszego brzmienia, bardziej otwartego brzmienia i
uprzedzając nieco fakty, tak jest. Druga zmiana, według niektórych poważna, według niektórych w ogóle pewnie niezauważalna, mianowicie układ treble bleed, który zapobiega uciekaniu wyższych częstotliwości przy korzystaniu z potencjometru głośności. Ta góra pozostaje, nadal ten sygnał jest klarowny i wyraźny, co niektórym pasuje, niektórym nie. Jeśli jesteś ortodoksyjnym gitarzystą, który korzysta z potencjometra volume do czyszczenia brzmienia, takiego zmiękczania brzmienia, no to nie będziesz zadowolony przez treble bleed. Jeśli jesteś nowoczesnym gitarzystą w XXI wieku, będzie to działać. A tak naprawdę jest to na tyle subtelne, że ponownie nie jestem pewien, czy zauważyłbym te różnice, gdybym o niej nie przeczytał. Teraz posłuchamy, jak to brzmi. I przyciszamy trochę. Dla porównania weźmy standarda i zobaczymy, jak działało to jeszcze w 2016 roku. Przyciszamy. No w tym momencie jest już jakby zupełnie zmulony. Dopiero na pełnej głośności odzyskujemy ten klik. Tu jest klik cały czas. Klarowność w całym zakresie regulacji głośności. Już za jedyne. No, chociaż tak naprawdę też trochę się zmiękcza. Nie tylko przez to, że tutaj coś się dzieje, tylko przez to, że na piec wchodzi mniejszy sygnał. Tyle jeśli chodzi o różnicę w elektronice. Nic tu więcej już jakby nie wymyślono. Jest jeszcze fajna różnica w osprzęcie. Mianowicie wajcha już nie jest wkręcana, jest w wersji pop-in. Wciskamy ją na klik. Wydaje się to jakąś z pozoru błahą modyfikacją, natomiast niejednokrotnie zdarzyło mi się zapomnieć po prostu o wkręceniu wajchy. W połowie numeru sobie przypominałem, że kurczę, nie mam wajchy. Okej, jest na wierzchu, więc ją biorę, no i wkręcanie wajchy, super. Tylko wkręcając wajchę odstaje nam kabel. Nie da się jej wkręcić, bo zawadzał kabel. Trzeba wypiąć kabel. Numer zaczyna się, nie wiem, następny pośpiech, problemy. Tutaj tego nie ma, robimy pyk, wajcha jest wsadzona. Także fajne rozwiązanie dla zapominalskich gitarzystów, nie tylko zapominalskich, po prostu jest to wygodne. Nie mówiąc o tym, że gwint w tych wajchach w standardzie czasem się wyrabiał, z czasem się wyrabiał, bo właściwie zawsze się wyrabiał i powoduje to, że ta wajcha gdzieś tam lata i hałasuje. Zamiast super płynnego wajchowania dostajemy klikanie i uderzanie o te metalowe części. Tutaj tego nie ma, jest tam kawał plastiku, który powoduje, że takie rzeczy się już nie dzieją i fajnie. Jest faktycznie, powiedzmy, jakieś to przemyślane. No, natomiast wracamy do naszego Strata. Chciałbym na nim wam trochę pograć i pokazać, jakie są różnice w brzmieniu.
okazji możecie zobaczyć, jak wytrzymuje strój ta gitara, ponieważ mało która gitara wytrzymuje konfrontację z moim napieprzaniem, a tutaj się w miarę zgadza. W miarę. Nawet przyzwoicie. W końcu nie wytrzymała. To jest zupełnie standardowy American Standard. W jakimś sensie testem Stratocastera dla mnie jest test pick-upu mostkowego, który bardzo często jest agresywny aż do przesady i trochę w tym standardzie mostkowy pick-up jest przesadą dla mnie. W Professionalu jest fajny, bardziej okrągły, mniej kujący, ale jest to kwestią po pierwsze jakby pick-upów, też ich regulacji, po drugie tak naprawdę kwestią potrzeb, czego kto oczekuje od instrumentu, to jest istotne. Na pierwszy rzut ucha jest jaśniej, większy output. Ja wolę, jak jest bardziej okrągło i ciemniej, z większą ilością środka. Tutaj z kolei się świetnie sprawdza na drugiej, czwartej pozycji. Świetnie to klika tutaj. Tak. Obie gitary są fajne. Kosztują tyle samo. Więc jakby nie ma tu tego problemu, żeby się zastanawiać, która jest droższa, która jest tańsza. Kwestia gustu. Mi bardziej leży akurat Professional, bo po prostu tak jak już wspomniałem, wolę jakby większe brzmienia. Gitara brzmi spójnie, nie wybija się żaden pick-up, więc jakby o to chodzi. A z tym jest różnie, nawet w wysokich seriach. No i ma ten grubszy gryf, który gdzieś przekonuje mnie do tego, po prostu lubię jak jest trochę topornie. Nie jest topornie, to jest naprawdę wygodna gitara. Poza tym
Jest taki biały i nowy.